Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy kolejną paczkę, gdzieś taką trochę większą. Jest to paczka od firmy Avesco z Poznania. Jest to polski dystrybutor tabletów graficznych firmy Huion. No i tak właśnie ta paczka wygląda. Właśnie ją sobie teraz otworzymy. No i już wam mówię, to nie jest taki zwykły, przeciętny tablet, jak sobie możecie wyobrazić sobie, gdzie mamy Androida, instalujemy gry, jakieś tam aplikacje i takie inne rzeczy. Tylko to jest po prostu sam monitor z tabletem. To jest właśnie już taki tablet troszeczkę z monitorem, który służy do rysowania. Jest naprawdę pomocny grafikom, rysownikom i w wielu dziedzinach się przydaje. Dodatkowo taki tablet ma całkiem świetną matrycę, która naprawdę się świetnie przydaje przy kolorowaniu wideo, więc już są po prostu same plusy, więc tak to właśnie wygląda. Rozpakujemy sobie to teraz. Był tutaj jeszcze list przewozowy, którego odkleiłem, więc oczywiście nie rzucać. No i w zasadzie tyle. Sobie weźmiemy to teraz, odpakujemy, rozcinając sobie folię czarną, delikatnie bardzo, może troszkę mocniej. Ta folia bardzo fajna jest, naprawdę. Rzeczowa folia, ona tam się zwie, naprawdę bardzo ciekawa folia jest. Chcę się dostać do samego kartonu. Okej, mam już karton. Przy okazji się dowiem, czy on jest przodem, górą, bokiem, nie wiem. No i teraz będziemy mogli to już otwierać. Oczywiście ten sam nożyk, co zawsze. No jak fajnie wyszło, jest przodem do mnie. Zdejmiemy tą folię do końca. Dobra, tej ogromnej folii już sobie dziękujemy. Tablet nie jest taki wcale mały, jak widzicie, więc trzeba będzie pomyśleć, jak go tworzyć. A może rozetniemy go sobie, może połóżmy go sobie w ten sposób. Nie wiem, gdzie tu jest przód jego, bo tego jeszcze nie widać. Możliwe, że to on jest właśnie tutaj, ale nie mam pewności, więc jak coś, to po prostu trzeba będzie... Tu mamy strzałeczki, żeby tutaj chyba to otwierać, więc tak sobie właśnie to teraz otworzymy. Dobra, mamy już otwarte, mamy tutaj rączkę, może już sobie już odłożymy, więc mamy tutaj właśnie ten tablet graficzny, tutaj się go wyjmuje, nawet chyba przodem go wyjąłem, więc będzie całkiem fajnie. O, troszkę ciężko idzie. Troszkę sobie będę musiał pomóc bokiem, tam akurat z miejsca, nie chcę tutaj zooma zrzucić. W tym kartoniku już więcej rzeczy nie ma, więc sobie to odłożymy. No i jak widzimy, mamy tablet. Tak on właśnie wygląda. Może go sobie położymy go tak. Więc no mamy przyciski na bokach, mamy piórko, no jest monitor. No i ogólnie on ma 21 cali, więc spory. Dobra, więc sobie go może teraz odpakujemy i zobaczymy, co jest dokładnie w środku. Po otwarciu widzimy pianki, więc sobie to teraz może na bok rozłożymy. W ogóle może zacznijmy od tego pudełka, który tutaj wychodzi. Mamy coś takiego, może za chwilę się tym zajmiemy. Najpierw wyjmijmy sobie to wszystko, co tam mamy. Dobra, tak to wygląda. W środku mamy jeszcze informacje, tutaj pewnie są sterowniki, zaraz się tym zajmiemy. W pudełku więcej nic nie ma, więc temu już kartonikowi już podziękujemy. Bardzo fajny kartonik, można sobie iść na miasto, ma taką rączkę, więc wielokrotnego użytku. Na pewno niecodzienna reklamówka by była. Może zacznijmy sobie właśnie od tego, co my tutaj właśnie mamy. I teraz tak, bo się boję, że trochę będzie za jasno, więc trochę przyciemnię kamerę. O, już w rawach nie nagrywam tym razem, tylko nagrywam w ProResach, więc o ciupinkę mniej mam tych możliwości. Ale to kosztem jakości, żeby boleć. Co my tutaj mamy? Create more create different. Mamy cały zestaw, czyli co się będzie tutaj znajdować. Ogólnie wam powiem, co tu w ogóle jest. Mamy stylus pen, czyli ten rysik, którym będziemy rysować po ekranie. Mamy pen box, czyli jest właśnie pudełeczko na ten rysik. Mamy 8 końcówek zamiennych oraz taki myk do wyjmowania tych końcówek, do zmieniania, gdy się zetrą. Mamy pen charger kabel, czyli jest to kabel do ładowania rysika. Tak, w tym rysiku akurat jest bateryjka. Niestety musi być. W Wacomie chyba jedynie są tak zrobione te rysiki, że tej bateryjki nie ma. A we wszystkich innych tabletach raczej są. Więc mamy tak. Mamy stylus pen, czyli rysik, którym będziemy rysować po ekranie. Mamy pen box, czyli pudełeczko na ten rysik. Mamy jeszcze 8 wymiennych końcówek oraz taki myk do wyjmowania tych końcówek, gdy się zetrą, żeby je po prostu poprzemieniać. Taki kluczyk. Co my dalej mamy? Mamy pen charger kabel, czyli kabel do ładowania. USB kabel do podłączenia między komputerem a tabletem, kabel HDMI, power kabel, power adapter, czyli do zasilania oraz do podłączenia tabletu z kartą graficzną lub innym źródłem. Quick Start Guide, czyli krótka, skrócona instrukcja użytkownika bądź uruchomienia. Płyta instalacyjna, na której będą sterowniki, karta gwarancyjna oraz ściereczka do czyszczenia. No i w tej instrukcji mamy 4 śrubki, trzeba to wszystko poskręcać i żeby to podłączyć po prostu za pomocą tych dwóch kabelków, no i trzecim podłączamy zasilanie. Więc tak to właśnie wygląda. Mamy kartę gwarancyjną z numerem seryjnym oczywiście, no i płytę ze sterownikami, którą również tutaj mamy. Tyle jeśli chodzi o tą kopertkę. Dobra, w międzyczasie przejdźmy sobie może do tego pudełeczka, co tutaj mamy w ogóle. Po otwarciu już widzimy, że mamy śrubki. Mamy też tu numer seryjny, który też tam jest, widzę, że się zgadza.
Mamy ściereczkę, tak jak było zgodnie z instrukcją. To jest kabelek, który służy do podłączenia tabletu z komputerem. Mamy kabelek do ładowania piórka z taką końcówką podobną do Nokii albo cieńszą. Powiem Wam, że ta końcówka jest naprawdę wręcz identyczna jak do Blackmagica Pocketa do zasilania, też taka cieniutka. Mamy śrubokręt. Powiem Wam, że zawsze taki śrubokręt chciałem mieć. Taki przeźroczysty z tymi paskami czerwonymi. Zawsze na rynku tam po 3 zł były, ale jakoś nigdy go nie kupowałem. Ale wreszcie jest, więc fajnie po prostu, że jest przy okazji. Mamy tutaj kabel zasilający do zasilacza, taki zwykły przeciętny komputerowy kabel, no i zasilacz, który tutaj mamy właśnie. W tym pudełeczku więcej nic nie ma, są jeszcze śrubki tutaj przylepione, więc sobie to na razie wszystko tutaj może włóżmy, albo nie, położymy sobie to tam obok. No i teraz w zasadzie przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli do tabletu. Jak widzicie, tablet też jest w czasie przesyłki zabezpieczony takimi ładnymi deseczkami. Jak ktoś kreatywny, to może sobie to wykorzystać jako, nie wiem, malować pod tym farbami, czymś innym, nie wiem. Taka fajna dykta plastycznych, jakie są czasami, które się niczym nie różnią w zasadzie, plastycznych takie są. Dobra, więc co my dalej mamy? Może zacznijmy sobie od tego pudełeczka, który tak bardzo fajnie nam wygląda. Co my tu w nim mamy? W nim możliwe, spodziewam się, że będzie właśnie rysik. Patrzcie, jak fajnie to wygląda. Pudełeczko, w tym jest folióweczką zapakowane. I w tym właśnie mamy napisane Huion, takie fajne pudełeczko plastikowe. I patrzcie, i jest tutaj rysik. Rysik, jest 8 końcówek, no i ten myk do wyjmowania właśnie tych końcówek. Kiedyś jak mi się zeszczy, to nagram filmik o tym, jak to się wymienia. No i tak to w ogóle, ten rysik, powiem Wam, że jest bardzo fajny. Jest wyważony, bo poprzedni tablet, który miałem, miał baterię taką zwykłą AA 3xA, która po prostu strasznie przeważała ten rysik i ręka bolała po jakimś czasie. No i szło się to przyzwyczaić. No i tu u góry mamy tą właśnie końcówkę, do której właśnie podłączamy sobie kabelek. Tak on właśnie wygląda podczas ładowania. Podczas ładowania też można oczywiście rysować, bez problemu, ale to trochę utrudnia nam życie, więc naładować takie piórko można jak najbardziej, a według tego, co producent zapewnia, no to tam 400 godzin, czy coś takiego było, więc całkiem sporo, więc tak, no serio mówiąc, jedno ładowanie tak na tydzień jakby było, to powiem Wam, że całkiem fajnie będzie. No z tego, co nam producent zapewnia, no to jedno ładowanie na bardzo długo starcza. No i co mamy dalej? Mamy tutaj coś, co nam wystaje już. Tutaj mamy stopkę, jak widzę od monitora. Sobie wyjmiemy teraz. O, widzicie, jest sobie stopka. Ją będzie się przykręcać, ale to już będzie chyba w filmiku o montażu i uruchomieniu. Więc tak właśnie wygląda stopka. Bo pamiętajcie, że to jest tylko unboxing, oczywiście foliowy kartonu. Mamy tą foliówkę z HDMI. Na końcu HDMI są zatyczki. Jest bardzo fajny HDMI, powiem Wam, całkiem fajnie wygląda. Jest to chyba 2 metry albo 1,8. No i HDMI pozłacane, w Carrefourze można podobne kupić, jeśli tylko chcemy. No i co my mamy dalej? Mamy jakąś piankę i widzimy już jakiś tam zarys tego tabletu. Sobie weźmiemy tą piankę na razie na bok. No i jak widzicie, mamy ten tablet. Tu jeszcze mamy tą deskę pod spodem, którą też sobie w międzyczasie wyjmiemy. O, widzicie, druga taka sama deseczka. Możemy ich używać kreatywnie, bądź jak chcemy, ja sobie raczej ją zachowam do transportu, w razie czego. No i mamy tablet i teraz trochę to waży. Piankę sobie weźmiemy, ją wyeksportujemy. Mamy ten tablet graficzny. Jak widzicie, jest folia, tak to właśnie wszystko wygląda. Jeśli mnie nie było słychać, to słyszeliście mnie z mikroportu. Teraz sobie właśnie to wszystko wyjmiemy. I tak to właśnie wygląda. Folia zabezpieczająca, zaklejona nie była. Więc bardzo fajnie, bo nie lubię tych zaklejanych folii, bo one się zawsze rozrywają i się nadają do wyrzucenia. Więc bardzo fajnie. No i mamy tablet oczywiście. Jak widzimy, mamy pierwszą informację z pomocą Google, który się właśnie instaluje jeszcze. A zaraz zobaczymy, co tu jest napisane, ale to chyba jest napisane, że tą folię trzeba zdjąć przed użyciem. No bo to pewnie ten ekran, który tam jest, on imituje jakoś naturalnie papier, czy coś takiego może być. Choć słyszałem, że są też takie specjalne folie, które się przykleja i one już specjalnie symulują właśnie różne tarcie, różne właśnie nacisk właśnie. Ile się Google zainstalowało. Zaraz zobaczymy, co to w ogóle jest napisane. No i już mam, z pomocą Google wiem, że to jest gorąca informacja i proszę oderwać tą maskę przed aplikacją, czyli przed zakończeniem jakby uruchamiania tego wszystkiego. To więc trzeba po prostu tą folię wyjąć. Dodatkowo jeszcze tutaj gdzieś miałem kartkę taką od Huiona, od firmy Avesco, która informuje nas w języku polskim, której nas informują, że należy tą właśnie folię zdjąć. A poza tym mamy jeszcze coś takiego, że nie należy podłączać tego przed zainstalowaniem sterowników i tak dalej, tak dalej. Ale o tym będzie zupełnie inny odcinek o uruchomieniu i montażu tego, więc myślę, że w tym odcinku będzie to wszystko. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda od tyłu. Więc od tyłu mamy właśnie coś takiego. W tym miejscu sobie będziemy montować śrubki. Mamy też porty, do których będziemy podłączyć właśnie przewody. Czyli mamy HDMI, DVI
desuba oraz później mamy zasilanie i USB, którym to wszystko będziemy podłączać. Więc tak to właśnie wygląda, więc myślę, że będzie w tym odcinku to już wszystko, więc dzięki wielkie naprawdę za oglądanie. Spodziewajcie się kolejnych odcinków o rysowaniu i tak dalej. Pamiętajcie, żeby wejść na jego Patrona i Patronite'a, gdzie znajdziecie więcej informacji o tym, co robię i czym się zajmuję. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, bo bez niego nie otrzymacie powiadomień nowych, a filmy dość rzadko się wstagają. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, komentujcie tam, pytajcie w tych komentarzach. Więc dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka.